Ewa, która pojawiła się na tym kanale w różnych rolach i dzięki której wsparciu w dużej mierze on powstaje. Zawsze kiedy opowiadam jej o nowym aparacie albo filmie, zadaję tylko jedno pytanie. Czy ma on ISO 3? W związku z tym, kiedy zobaczyłem w sklepie film Swiema MZ3, po prostu nie mogłem się oprzeć. A więc ze specjalną dedykacją dla Ewy dzisiaj wideo o filmie z ISO 3. Po moim nieudanym eksperymencie z lomografii Babylon 13, o którym nakręciłem film i wydawało mi się, że ISO 13 będzie wystarczające, żeby robić długie ekspozycje w dzień, Swiema MZN o ISO 3 tym razem mam nadzieję, że będzie wystarczająco nisko czuła, żeby faktycznie zrobić dłuższą ekspozycję w dzień. No więc zobaczę, co można zrobić z ISO 3. Na pierwszy ogień ruiny West Piera w Brighton. Zobaczymy, czy uda się rozmyć falę. Drugim punktem będzie Molo, czyli Royal Palace Pier w Brighton. Dzisiaj jest mało wiatru i morze jest raczej spokojne, więc nie wiem, czy uda się coś rozmyć bardziej niż faktycznie jest, ale i tak uznałem, że ISO 3 to dla mnie za dużo, więc zamontowałem jeszcze filtr ND, który odetnie jeszcze 5 działek przysłony. Zobaczymy. Światłomierz pokazuje ekspozycję 18 sekund chyba. Zastanawiam się, czy mam dodawać jakieś jeszcze dodatkowe sekundy, biorąc pod uwagę ten długi czas naświetlania. Spróbuję z taką ekspozycję i dodać jeszcze parę sekund. Zobaczymy. Ostatecznie zrobiłem dwie ekspozycje. Pierwsza 14 sekund, czyli dokładnie tak jak pokazywał światłomierz w telefonie, i druga 28 sekund, czyli jeszcze o przysłonę jaśniej. Następna klatka lub kilka klatek to będzie zdjęcie takiego wodospadziku, bo tutaj jest taki ogród Rock Garden, czyli taki skalniaczek. I tutaj na dole przy małym jeziorku jest malutki wodospadzik, więc zobaczymy, czy na ISO 3 da się go rozmyć. No więc ostatecznie zrobiłem tutaj 3 ekspozycje. Pierwsza według światłomierza w telefonie była na f16 i 12 sekund. Druga była na wszelki wypadek o przysłonę dłuższa, czyli to było 24 sekundy. I trzecia, jako że troszkę wyszło słońce i wskazania światłomierza się zmieniły, to trzecia była na 8 sekund, ale w trakcie tego zaszło słońce, więc nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy. Na kolejne zdjęcie przyjechałem na wiadukt położony dość wysoko nad autostradą, tu w okolicy. Wiadukt, z którego jest bardzo ładny widok i na jedną, i na drugą stronę. Na jedną stronę jest bardziej na góry, na wzgórza i takie ładne białe klify, i na drugą stronę jest taka ładna eska z drogi. Nie wiedziałem, że taka ładna eska tutaj jest, w związku z tym muszę podjąć decyzję, nad którą stronę będę fotografował, ale chyba jednak
wykorzystam tą stronę, gdzie jest troszkę więcej tych jakichś interesujących punktów i myślę, że też te białe klify będą całkiem nieźle wyglądać na czarno-białym filmie. To, czego się nie spodziewałem natomiast, to, że na tym wiadukcie są dość wysokie barierki, troszkę niższe niż ja, i mój podróżny statyw jest zdecydowanie za niski, w związku z czym prawdopodobnie będę musiał ustawić aparat analogowy na małym statywiku, na którym jest teraz ten aparat do filmowania, i go bardzo, bardzo mocno trzymać po ustawieniu na tej wąskiej tutaj barierce. Ustawiłem sobie ładny kadr na nie tym statywie, co trzeba. Nie wziąłem pierścienia redukcyjnego na 49 mm, żeby zamontować filtr ND. Więc jesteśmy skazani na to, co bez żadnego filtra jest w stanie zrobić Sfiema MZ3 o ISO 3. Okej, dobra. Nie wygląda tak źle. Pokazuje mi przy F22 3 sekundy. Na dół, czyli na samą jezdnię, jest 6 sekund. Z niebem 2,5-3. Więc zrobię 5. Zrobię 5 sekund, a potem jeszcze przesunę dłużej. Czyli uwaga. Pięć sekund. I drugie 10 sekund będzie. I to pi razy drzwi 10 sekund było. A jak już złożyłem cały sprzęt i miałem się zbierać, to przyszło mi do głowy, że takie południowe słońce i dużo roślinności w kadrze to jest dobry scenariusz, żeby przetestować, czy Sfiema MZ3 z jakiegoś dziwnego powodu jest wrażliwa na podczerwień. Czyli to jest obiektyw 28 mm, f22 ISO 3 bez filtra. I teraz niezwykle stresujące. Koniec. Sfiema MZ3 nie jest wrażliwa na podczerwień. Co jeszcze można zrobić z ISO 3? Myślę, że można spróbować z tak niskim ISO wygładzić chociaż odrobinkę powierzchnię jakiegoś jeziorka, jeśli chcemy troszkę bardziej wyizolować obiekt, który fotografujemy. Akurat nie miałem żadnego jeziorka na podorędziu, ale w okolicy jest taka ośrodek sportów wodnych, można by to tak nazwać. No i między innymi jest takie małe jeziorko, stawik, basen, w którym są na przykład plastikowe rekiny wystające z wody, plastikowy łabędź i plastikowy pingwin. Akurat ten rekin dobrze się w miarę układa, jeśli chodzi o kierunek padania słońca w tym momencie, więc zrobię zdjęcie temu rekinowi i spróbuję zrobić czas naświetlania na tyle długi, żeby ta pomarszczona powierzchnia wody się odrobinkę tak rozmyła. Zobaczymy, co wyjdzie. A, zapomniałem o tym powiedzieć. Ja nie mam wielkiego doświadczenia w robieniu długich ekspozycji, więc tak naprawdę też próbuję w ogóle, co można zrobić z tym. No dobra, no więc wydaje mi się, że jakaś 50 powinna być ok na tego rekina. Podniosę się troszkę wyżej. Mam tu w tle jakieś takie flagi, jest ten łabędź, ale dalej w tle są jakieś takie domy. W sensie nie jakieś takie domy przy ulicy. Natomiast całe tło jest troszkę bałaganiaste i takie, no może nie najpiękniejsze. Więc sfotografuję tego rekina mniej więcej z pozycji oczu, żeby po prostu był rekin i woda naokoło niego. Czy Wy odkręcacie filtr UV czy ochronny, zanim założycie jakiekolwiek inne filtry? No ja raczej odkręcam, żeby nie tracić cennej
jakości zdjęcia, ale troszkę tego nie lubię robić, denerwuje mnie to. Może da się tego nie robić i zdjęcie nie traci na jakości. Trzeba zrobić testy. O, 50 jest za szeroka. Mam jeszcze 85 Jupitera, więc może spróbujemy z Jupiterem. Pokazuje mi 3 sekundy na F16. No dobrze, zrobię taki artystyczny kadr z rekinem trochę w kącie. Mam czas, żeby zrobić porządek w torbie, gdyż bałagan w torbie robi się absolutnie błyskawicznie. I potem jak się wyciąga jedne rzeczy, to wszystkie inne wypadają. Człowiek się frustruje i myśli sobie o tym, że może pora rzucić fotografię całkiem. Dlatego, żeby nie rzucić fotografii, bardzo dobrze jest mieć porządek w torbie. 3 sekundy. Na wszelki wypadek zrobię jeszcze 6 sekund. Dzisiaj na zdjęciach wspomaga mnie w mierzeniu czasu zegarek, który dostałem od babci. Gdzieś w tej okolicy jest wodospad, którego szukam. Ale nie ma do niego żadnej mapy, ani dokładnych instrukcji, jak tam trafić. Ścieżka mi się skończyła. Chyba pora wracać. Nie będzie wodospadu. Znalazłem informację, że tutaj gdzieś w okolicy jest wodospad. Taki nieprawdziwy wodospad, tylko tak zwane folii, czyli taki sztucznie zbudowany, żeby było ładnie, no ale niemniej wygląda jak prawdziwy wodospad. No i na dodatek, jako że mam film o ISO 3, no to na pewno dałoby się rozmyć w nim wodę. Niestety nie ma do niego żadnych drogowskazów, ani nigdzie w internecie nie ma precyzyjnych wskazówek, jak do niego dotrzeć. I łaziłem po okolicy wzdłuż rzeczki tam i z powrotem już przez dłuższy czas i nie znalazłem go. No i teraz czy pora podjąć decyzję, bo już zeszło mi całkiem dużo czasu, a chciałem jeszcze sfotografować jakieś inne miejsca dzisiaj, czy spędzić resztę dnia szukając tego wodospadu, który gdzieś tutaj jest, ale nie wiadomo gdzie, czy po prostu stwierdzić, że odpuszczam i wrócić do domu. No i stwierdziłem, że odpuszczam, że zrobię coś innego. Na szczęście są gorsze sposoby spędzania wolnego czasu niż spacerowanie po lesie. No i na dodatek są tu inne ładne miejsca, na przykład mikrowodospadzik. Nie ten, którego szukałem, ale zaraz założę chyba 28 mm na aparat i zrobię zdjęcie temu wodospadzikowi. Światłomierz pokazuje F11 4 minuty. Wygląda na to, że dość mocno prześwietliłem wszystkie klatki, więc albo pomiar światła apką w telefonie nie jest specjalnie wiarygodny, szczególnie w tak ekstremalnych przypadkach jak właśnie czarno-biały, trochę nieznany film o ISO 3, no bo zwykle przy kolorowych filmach o czułości ISO 200 albo ISO 400 ten pomiar apką w telefonie całkiem dobrze się sprawdza, więc albo to i po prostu prześwietliłem wszystkie klatki, albo druga moja teoria jest taka, że ten film jest tak mocno kontrastowy, że właściwie jak robimy zdjęcie, to mamy do dyspozycji biele i czernie i tak jest niewiele w ogóle tonów pośrodku. Plus wygląda na to, że nie ma warstwy antyhalacyjnej, w związku z tym właśnie jasne partie jak niebo od razu rozpływają się w takie rozświetlone mleko. Więc
Teorie są dwie, albo prześwietliłem, albo ten film ma taki charakter. Fajnie by było go spróbować jeszcze w jakichś bardziej stonowanych warunkach oświetleniowych, na przykład we mgle albo w pochmurny dzień, ale nie mam drugiej rolki. Od dawna powtarzam sobie, że do testowania jakichkolwiek filmów powinienem mieć zawsze co najmniej dwie rolki i z reguły staram się trzymać tej zasady, ale no jakoś ten film wydał mi się tak dziwny i specyficzny, że nie zainwestowałem w dwie rolki. Następnym razem. Na pewno prawdą jest to, co jest napisane na opakowaniu, że jest ostry i ma bardzo drobne ziarno. Tego można było się spodziewać po filmie o ISO 3. Jak można by to podsumować? To był ciekawy eksperyment. Dla mnie też z tego względu, że nie mam wielkiego doświadczenia z długimi ekspozycjami, więc miałem fajną zabawę właśnie z targaniem statywów wszędzie, obliczaniem ekspozycji i sprawdzaniem, co tam mogę rozmyć. Te ekspozycje wyszły mi trochę za długie, bo na przykład na autostradzie miałem nadzieję, że troszkę mi się rozmyją te samochody w smugi, a one całkowicie zniknęły, więc to jest też jakaś nauka na przyszłość, że trzeba zachować balans. Jak się chce mieć jakieś ślady ruchu, to te ekspozycje nie mogą być zbyt długie, szczególnie przy szybko poruszających się obiektach. Na pewno ja się bardzo dużo nauczyłem, robiąc zdjęcia na tym filmie o ISO 3. Na przykład to, że w okolicach 3. bądź 4. minuty ekspozycji zaczyna boleć palec od wężyka spustowego. Wiem już na pewno, że są wężyki, które można zablokować. Ja takiego jeszcze nie miałem. Jeśli chcecie obejrzeć jeszcze jakiś odcinek o niskoczułym czarno-białym filmie, to zapraszam do odcinka o Babylon 13. A na razie dzięki, do zobaczenia następnym razem.